Skuteczne motywowanie pracowników to wyzwanie, z którym mierzy się każda organizacja. Zapewnienie pracownikom odpowiedniej satysfakcji w środowisku pracy spędza sen z powiek menedżerom. Lata doświadczeń we współpracy z menedżerami i zespołami pokazały nam, że motywowanie nie musi ograniczać się do kolejnych premii i podwyżek dla pracowników. Są skuteczniejsze, długofalowe sposoby. Dzięki temu doświadczeniu powstały motywatory. Gra szkoleniowa, która pozwoli zrozumieć, jak działają mechanizmy satysfakcji i skutecznego motywowania. W motywatorach gracze wcielają się w zespół składający się z pracowników oraz menedżerów, którzy będą próbowali znaleźć balans pomiędzy osiąganiem oczekiwanego wyniku, a utrzymaniem wysokiego poziomu satysfakcji i motywacji pracowników. Gra pokazuje uniwersalne mechanizmy ludzkiej motywacji. W oparciu m.in. o teorię Herzberga zbudowaliśmy matrycę potrzeb i zależności, które składają się na obraz organizacji. To, w jaki sposób zarządzany będzie zespół, przełoży się bezpośrednio nie tylko na wyniki pracy, ale również na satysfakcję każdego z pracowników. Ta z kolei zależy od konkretnych motywatorów, wewnętrznych i zewnętrznych, które są stawką w negocjacjach pomiędzy pracownikami a menedżerami. Miejsce pracy, prestiż czy nastawienie do przydzielanych zadań będą wpływać na atrakcyjność wykonywanych działań, a rządy twardej ręki bez zwracania uwagi na potrzeby pracowników szybko skończą się kiepskim wynikiem. Pracownicy zaczną pracować po swojemu albo szukać chwili wytchnienia od nielubianej pracy. Wyzwanie, prestiż i dopasowanie zadania do umiejętności to kolejne aspekty motywacji, które należy wziąć pod uwagę. Każdy z pracowników jest wyjątkową osobą, dlatego traktowanie wszystkich jednakowo nie zawsze będzie najlepszą strategią. Każdy człowiek ma różne potrzeby i inaczej reaguje na konkretne motywatory. Oczywiście kierownicy zespołów posiadają w swoim arsenale narzędzia, które pozwalają monitorować pracę i wpływać na jej przebieg. Odpowiednio wykorzystane przyznawanie okazjonalnych premii, kontrolowanie wykonania zadań czy mikromanagement pozwolą zmienić przebieg gry. Jednak kluczowym zadaniem, jakie stoi przed graczami, jest partnerstwo. Jeżeli uda im się ustalić wspólne i przejrzyste zasady współpracy, takie jak kryteria przydzielania premii, reagowanie na osobiste potrzeby pracowników, udział pracowników w ustalaniu harmonogramu zadań, będą mogli liczyć na lepszy wynik zespołu. Konstruktywny konflikt, w którym wszyscy razem wypracowują lepszą jakość pracy dla wszystkich, prowadzi do ustalenia nowych zasad współpracy, odpowiadających rzeczywistym potrzebom zarówno menedżerów, jak i pracowników. Atrakcyjna forma gry pomaga zaangażować uczestników, którzy wchodzą w rolę podwładnych i przełożonych, rzeczywiście dbając o swoje z pozoru trudne do pogodzenia interesy. Interaktywne plansze pozwalają graczom na bieżąco orientować się w ich sytuacji i stanowią podstawę do dyskusji na temat warunków pracy. Wskaźniki, zegary i pule punktów w jasny sposób informują graczy, jak dobrze zmotywowany jest pracownik, w którego się wcielają i w jaki sposób najskuteczniej zadbać o jego satysfakcję. Wszystkie doświadczenia zdobyte w grze zostają zebrane przez trenera i na podstawie przeprowadzonego omówienia przełożone na rzeczywistość zawodową uczestników. Omówienie symulowanych dyskusji i konfliktów interesów pomaga zrozumieć, jak może wyglądać dynamika zarządzania motywacją zespołu w rzeczywistości.